Witajcie w kolejnym odcinku Anime Express News. Pod koniec października wybuchł wulkan pełen newsów, co dla was będzie miało dodatnie korzyści. Dzisiaj oglądacie część pierwszą ostatnich newsów, a w sobotę dostaniecie część drugą. A na koniec odcinka mam dla was jeszcze krótką recenzję największego growego zaskoczenia 2021 roku. Zapraszam więc serdecznie do seansu. 2022 rok zapowiada się iście piłkarsko. Nie mówię tutaj o mundialu, a o sporej dawce sportowych anime. Poza zapowiedzianym niedawno Blue Lock, już w kwietniu zadebiutuje anime Aoashi. W sieci ukazał się pierwszy zwiastun serialu oraz plakat, który widzicie obecnie w tle. Dodatkowo, jeżeli klikniecie w odpowiedni link w opisie, zobaczycie prezentację postaci głównych i drugoplanowych. O poziom techniczny możemy być chyba spokojni, bo za serial odpowiada Production IG, które stworzyło do tej pory Haikyuu i Kuroko no Basket. No to jestem ciekaw wyniku meczu Blue Lock kontra Aoashi. A gdyby tak uprzeć się, że futsal to także piłka nożna, tylko na hali z mniej odbijającą się gałą, no to mam dla was jeszcze jedno anime sportowe, które zadebiutuje już w sezonie zima 2022. Mowa o Futsal Boys. Twórcy udostępnili nowy plakat promujący to widowisko i przyznam, że osobiście zainteresowany jestem każdym serialem, jakie w tym segmencie wam dzisiaj zaprezentowałem. Naprawdę, 2022 to rok sportowych anime. Przekonacie się za chwilę, bo to nie koniec wrażeń. Dobrze zapowiadające się anime Mahotsukai Remake dostało nowe wizualizacje. Mowa tutaj o plakacie oraz projektach postaci. Wszystkie te projekcje zauważycie obecnie w tle. Dla przypomnienia, jest to kolejna adaptacja dzieła pana Kakeru Kobashiri, znanego do tej pory z Zero Kara Hajimeru Mahou no Sho. Przez kilkaset lat toczyła się wojna między kościołem a wiedźmami. Konflikt nareszcie dobiegł końca, chociaż nadal istnieje bardzo napięta atmosfera. Sable to młodzieniec, który uczęszczał do Akademii Magii Królestwa Venias. Dyrektor placówki Albus przydziela go do wyprawy w stronę południowych granic kontynentu, gdzie ma przejść specjalny trening. Towarzyszą mu wiedźma świtu Rose Crisatte, która pragnie poznać źródło pierwotnej magii, genialna dziewczynka Holtz oraz bestia imieniem Kud. Anime powstaje w studiu Tezuka Production, a jego premiera planowana jest na sezon wiosna 2022. A to ci heca. Przed chwilą opowiadałem wam o 3 sportowych anime o piłce nożnej, a teraz czas na 2 projekty zapowiedziane jednego tygodnia, traktujące o golfie. Nie było, to teraz dostaniecie podwójnie. Zacznijmy od nowego studia, Joestar Pictures, a korciłoby przeczytać Joestar, którego debiutanckim serialem będzie Sorairo Utility. Tutaj do czynienia mieć będziemy z młodymi, słodkimi dziewczynkami. Ale jeżeli nie lubicie takich klimatów, to Bandai Namco ma dla was inny projekt, gdzie bohaterki wyglądają trochę dojrzalej. Mowa o Birdie Wing Golf Girl Story. Oba projekty powinny ukazać się w 2022 roku. Czekacie na zwieńczenie historii o 5-raczkach? W sieci pojawił się krótki teaser prezentujący plakat nadchodzącego widowiska. Przypominam, że będzie to film, który zakończy całą opowieść. Nie znamy jeszcze dokładnej emisji w japońskich kinach, ale twórcy szykują nas na wczesne lato 2022 roku. Być może dlatego klimatem tego zwiastuna jest plaża. Pół roku plotek i fake newsów i wreszcie mamy oficjalne informacje. Ultra popularna, również w Polsce, manga Spy X Family dostanie serial anime w 2022 roku. Za produkcję odpowiadają studia WIT wraz z Cloverworks. W tle widzicie obecnie pierwszy zwiastun projektu, który wygląda doskonale. Perfekcyjny szpieg o kryptonimie Zmierzch spędza swoje życie na misjach pod przykrywką, by móc spełnić swoje marzenie o lepszym świecie. Kolejna robota Zmierzchu jest niezwykle trudna. By nie dopuścić do wojny, musi prześwietlić prominentnego polityka. Jego zadaniem jest zbliżyć się do niego w najmniej oczekiwany sposób. Aby było to możliwe, musi założyć rodzinę. I tak oto Zmierzch znajduje dla siebie żonę i adoptuje 6-letnią dziewczynkę. Nie wie jednak, że do swojego życia wprowadził płatną zabójczynię i małego Espera. Poznajcie historię tej wyjątkowej i jedynej w swoim rodzaju rodzinki. Opis z okładki Waneko, a skoro przy polskim wydawnictwie jesteśmy, to warto wspomnieć, że rodzime wydanie mangi dogoniło już te japońskie, dlatego tym bardziej warto komiksem się zainteresować. Film Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night został otwarty w Japonii w sobotę w kinach standardowych i IMAX i przez weekend znalazł się na szczycie listy przebojów kasowych. Dlatego też twórcy nie czekali i z marszu zapowiedzieli drugą część, która zwać się będzie Sword Art Online Progressive Scherzo of a Dark Dusk.
Dla przypomnienia, Progressive opowiada o wydarzeniach z początku oryginalnej nowelki i anime oczami Asuny i mocniej skupia się na opowiedzeniu historii tego arku. Wszystko wskazuje na to, że projekt będzie minimum filmową trylogią. Tegoroczny 49. numer tygodnika Kodansha Weekly Shonen Magazine ujawniła, że manga Yukisato Tomodachi Game dostanie telewizyjną adaptację anime, która zadebiutuje w kwietniu 2022 roku. Oficjalne konto na Twitterze zostało otwarte i ujawnia obsadę, personel i okładkę. Opowieść koncentruje się na Yuichi Katagiri, młodym mężczyźnie, który przechodzi idealne lata studenckie i 4 przyjaciół z trudnym życiem. Jego spokojne, codzienne życie dobiega końca, gdy znikają 2 miliony jenów z opłat za wycieczki szkolne. Yuichi zostaje wciągnięty w tajemniczą grę o pieniądze i musi zdecydować, czy przyjaźń, czy pieniądze mają większe znaczenie. Manga ma już 18 tomów, a tuż za zakrętem jest premiera 19. Materiału do zanimowania jest więc bardzo dużo. Problemem anime może być jednak studio, które jak na razie nie popisało się niczym ciekawym i widowiskowym. No nic, za pół roku przekonamy się, czym Tomodachi Game dokładnie będzie. Zapowiedziana została animowana adaptacja light novel o nazwie Isekai Shoukan wa Nidobe Des. Będzie to historia mężczyzny, który trafił do świata fantasy, gdzie został wielkim wojownikiem i ocalił świat. Od tego momentu wiódł spokojne życie. Niestety pewnego dnia wpadł w pułapkę i został przeniesiony z powrotem na ziemię, ale przy okazji przybrał postać niemowlaka. Jego przygody obserwować będziemy jednak w czasach szkolnych, kiedy to ponownie przeniesiony zostaje do świata fantasy? Przyznacie, że zajeżdża tutaj isekajową incepcją i ostrym zagmatwaniem? Nie wiem co powiedzieć, dla mnie to jest już dojenie krowy do zera. Data emisji ani studio nie są jeszcze znane. Po bardzo źle przyjętym Marvel Avengers, zaskoczenie jakim była zapowiedź Guardians of the Galaxy miało mieszany posmak. Z jednej strony otwarcie powiedziano, że to tytuł dla pojedynczego gracza, jednak wspomnienia były zbyt mocne. Czym bliżej do premiery, im więcej rozgrywki było pokazywanej, tym człowiek miał większe nadzieje. Bo hej, to w końcu Strażnicy Galaktyki, jeden z najlepszych filmów uniwersum Marvela. Chociaż nikt nie podejrzewał, że film odniesie taki sukces, to historia się powtórzyła, bo dostaliśmy kawał świetnej gry z rewelacyjną muzyką, fajnymi lokacjami i genialnie napisanymi dialogami, gdzie tak jak w przypadku wersji na dużym ekranie, postacie ciągle miały coś do powiedzenia, były najmocniejszym punktem, tak jak tutaj. Sama fabuła to bardzo generyczna historia komiksowa. Dzieją się rzeczy, a nasi bohaterowie muszą się z tym uporać, jednocześnie kłócąc się, czy w ogóle warto ratować galaktykę. Sama rozgrywka, tak jak przystało na liniową grę akcji, jest bardzo typowa. Sterujemy Star-Lordem, a reszta załogi ma do dyspozycji kilka ataków specjalnych, przywoływanych na rozkaz gracza. Można by było pokusić się o stwierdzenie, że to zbyt oklepany schemat, idziemy przed siebie i strzelamy do wszystkiego, co się rusza. Na szczęście bardzo sprytnie i sprawnie została zaimplementowana mechanika wyborów. W trakcie przygody podejmujemy dużo małych i większych decyzji, które albo w ogromnym stopniu zmieniają kolejną misję, albo za kilka godzin usłyszymy jedynie wspomnienie tego, po czyjej stronie się odpowiedzieliśmy. Tak więc możemy zmienić misję ze skradankowej na rozwałkę, albo usłyszeć tego wrednego szopa, który śmieje się, że podjęliśmy znów złą decyzję, tak jak wtedy. Oczywiście to wszystko zwiększa imersję. Przestajemy myśleć, że jesteśmy tu, by obserwować przygody Strażników Galaktyki, a zaczynamy czuć, że to my budujemy tę historię. Ogólnie Guardians of the Galaxy to największe zaskoczenie tego roku, gra z naprawdę wciągającą fabułą, świetnie napisanymi postaciami i kupą zabawy. Okej, na dzisiaj to wszystko. Jeżeli zabrakło jakichś ważnych i konkretnych newsów, jest duże prawdopodobieństwo, że pojawią się one w sobotę. Zapraszam więc już teraz do śledzenia kanału i wyczekiwania na drugą część Anime Express News. Do usłyszenia.